Tak, wybrałem DJI Mini 3 Pro jako mój pierwszy dron ever. Czy dobrze zrobiłem? Cześć, ja jestem Rafał i witam Cię na moim kanale, na którym sprawdzam i testuję sprzęt. Z mojej perspektywy przydatny do filmowania. Dron jest urządzeniem, które chodziło za mną naprawdę długo, a moim pierwszym wyborem był DJI FPV, który znajdował się w koszyku zakupowym bardzo długo, w sumie do momentu premiery DJI Mini 3 Pro, gdzie zacząłem się zastanawiać między tymi dwoma modelami. Szale zwycięstwa przechyliła aktualizacja do Mini 3 Pro, wprowadzając możliwość nagrywania w 10 bitach. I to mnie przekonało, a z racji braku aktualnie dostępności tego drona, wybrałem wersję bazową, którą udało mi się dorwać od ręki. W wolnej chwili domówiłem Flymore Kit, na który jeszcze czekam, plus roczny DJI Care, tak na wszelki wypadek, gdybym drona w jakiś sposób rozwalił. Pudełko jest dość minimalistyczne i proste. W środku znajduje się kontroler, który fajnie leży w dłoni. Nie jest za duży ani za ciężki, taki w sam raz. Nawet idealnie pasuje do niego dołożyć iPada R4, z którym nieraz latałem i nie miałem żadnego problemu. Następnie sam dron, który jest mały, naprawdę mały. Aż dziw bierze, że to tyle potrafi. No i na koniec kable z różnymi końcówkami do telefonów, zapasowe skrzydła, mały śrubokręt, ekstra śrubki, bateria i osłona na gimbala. A w tym miejscu zachęcam Cię do pozostawienia subskrypcji, tak aby nie przegapić przyszłych materiałów. To, co mnie kupiło w tym dronie, to możliwość nagrywania obrazka w 10 bitach, które dodali zaraz po premierze z aktualizacją oprogramowania. Co prawda trzeba pamiętać, że dron nagrywa tylko w 10 bitach, używając profilu płaskiego. Z pozostałych dostajemy 8 bit, ale ważne, że jest taka możliwość. Sam profil płaski dość fajnie się koloruje, a konwersja jest prosta, wystarczy użyć oficjalnego lata od DJI. I tu mała ciekawostka. Laty, które bardzo często używam, od Phantom Lats pod S-Log 3 ku mojemu zaskoczeniu całkiem fajnie działają z tym profilem. Czyżby to była kwestia właśnie tych 10 bitów, które dodali? Druga sprawa to 4K aż do 60 klatek. Niższy klatkarz oferuje jakość high quality, a przy 60 fps obrazek jest trochę większy, ale nie odstaje jakoś specjalnie od trybu haku, więc zmiana na delikatne slow motion nie wpływa znacząco na jakość, moim zdaniem. Co więcej, obrazek jest naprawdę przyjemny, a samo odszumianie na bardzo fajnym poziomie. Niektóre aparaty APS-C prezentują się dużo gorzej w tej kwestii. Jeśli lubisz mocno kolorować obrazek, zdecydowanie warto nagrywać w płaskim profilu z racji materiału w 10 bitach. Ale jeśli Cię to nie interesuje, profil naturalny również wypada naprawdę fajnie. Materiał prosto z drona jest naprawdę przyjemny. Wbrew pozorom, przed pierwszym lotem jest kilka spraw, które wypadałoby ogarnąć. Mimo że dron mieści się poniżej wagi 249 gram, jest kilka formalności, które trzeba wykonać. Między innymi zarejestrować się jako operator na stronie drony.ulc.gov.pl, a następnie oznaczyć swojego drona. Takie oznaczenie jest wymagane, a w wypadku kontroli zwyczajnie unikniesz mandatu i ewentualnie dodatkowych problemów. Również polecam wykonać dodatkowe szkolenia związane z profilem pilota na kategorie A1, A3, które są darmowe. Znajdziesz je również na stronie drony.ulc.gov.pl, a po zdaniu będziesz miał dodatkowy spokój i wiedzę, której nigdy nie za mało. Jeśli chodzi o dodatkowe aplikacje, to ja używam dość standardowych. Drone Radar i Forecast. Przydaje się do zweryfikowania pogody, jak i miejsca do latania. Bardzo prawdopodobne jest to, że Mini 3 Pro będzie chciał się zaktualizować przed pierwszym lotem oraz to, że będziesz chciał zmienić jakieś ustawienia, czy nawet poznać menu. I tu trzeba pamiętać, że ten model chłodzi się pasywnie, czyli od wiatru w locie, więc jak nie latasz, warto go ustawić chociażby w cieniu. A jak jest możliwość, to zapewnić jakiś rodzaj podmuchu, ponieważ bez tego będzie robił się bardzo gorący i zależnie od aktualnej temperatury wytrzyma max 10 minut. Drona posiadam nieco ponad tydzień i już udało mi się wykonać 23 loty, łącznie blisko 4 godziny w powietrzu, co uważam za całkiem fajny wynik jak na taki czas. Ale nie ukrywam, że pierwsze loty były dość specyficzne. Mocno daje znać o sobie takie dziwne uczucie niepewności, że zaraz coś się stanie. I dron papa.
Wiadomo, z czasem przychodzi więcej tej pewności i lot za lotem wypuszczam się dalej, w coraz mniej pewne rejony, a samo latanie dostarcza dużo frajdy. Nie jest jakieś mocno skomplikowane. Szczególnie dla mnie, z racji, że dużo grałem jak byłem młodszy, więc sterowanie przypomina mi dosłownie granie w gry. Jedynie czasem orientacja w terenie może być myląca, ale finalnie wystarczy odczytywać poprawnie mapę w aplikacji DJI. Sporym zaskoczeniem dla mnie jest APAS 4.0. To jak ten dron wykrywa przeszkody i je omija, to jest coś niesamowitego. Uważam, że rozbicie tego drona z włączonym systemem może być niezłym wyczynem, więc w tym aspekcie mega plus. Gdy uświadomiłem sobie, jak to sprawnie działa, to uczucie niepewności prawie zniknęło i loty są zdecydowanie luźniejsze. Przy okazji wspomnianych systemów, śledzenie obiektów również jest na imponującym poziomie. Wiedziałem, że działa to naprawdę dobrze, ale jak widzi się to na żywo, to totalnie inna bajka. Jak na takie niewielkie rozmiary, dron radzi sobie całkiem fajnie w powietrzu, nawet przy dość sporym wietrze, a sam materiał jest całkiem stabilny. Dodatkowo, jak delikatnie dostosujesz ustawienia w menu, dron staje się sporo płynniejszy. Jeśli jesteś ciekaw moich ustawień, daj znać w komentarzu. Na koniec dnia uważam, że to był dobry krok. Popycham swoją strefę komfortu i kreatywność do przodu, a przy okazji zabieram sprzęt w teren częściej, co mnie cieszy, bo dodatkowy ruch jest zawsze na plus. Przy okazji częstszych wypadów i pakowania sprzętu utwierdziłem się, że aktualny plecak, który posiadałem od Peak Design, nie jest do końca dla mnie. Doszedłem do wniosku, że zdecydowanie chciałbym posiadać otwierane plecy. Jednakże wymiany plecaka już dokonałem i po pierwszych oględzinach jestem z niego zadowolony. Pytanie, czy chcesz zobaczyć materiał w tym temacie? Daj znać również w komentarzu, bo o plecakach jeszcze nic nie nagrywałem. Tyle ode mnie, cześć i do następnego.